Our church family has grown this week. Sebastian się urodził Sebastian was born w rodzinie Grochockich. in the Grochowski family. Jeśli nie wiecie o tym, to już teraz wiecie. If you don't know about it, then you do now. To nasza wielka radość, że mamy kolejnego małego członka rodziny. This is our great joy to have another little member of our family. Dzisiaj dowiedziałem się, że wśród naszych drogich gości, którzy są także po części z Polski, po części tutaj, jest młoda para, która dopiero tydzień temu zawarła związek małżeński. Today we learned that from our Polish family who are over from Poland who are here with us today, they just got married a week ago. To jest córka brata Waldemara ze swoim świeżym mężem. It's the daughter of one of our brothers and her husband. Ale to jeszcze nie jest koniec, moi drodzy. But that's not the end of it all. Dzisiaj o godzinie 3:00 na tym miejscu mamy chrzest święty. Today at 3 o'clock in this place we have got a baptism. Tutaj już mamy baptysterium wypełnione wodą teraz. Here the baptistry is already filled with water. To będzie fantastyczna okazja. 4 osoby się nam dzisiaj rodzą dla Jezusa Chrystusa. It's going to be a fantastic occasion. We've got 4 people that are being reborn into Christ today. Żebyście wiedzieli, jak mi serce bije w tej chwili. You've got no idea how my heart is beating right Z now. radości. With happiness. To coś naprawdę fantastycznego. This is something truly fantastic. Ale to jeszcze nie jest koniec. W czasie tego chrztu będziecie mogli posłuchać po raz pierwszy tym razem chóru naszego. And that's not the end of it. During the baptism you're going to be able to listen for the first time our choir. Wiecie, ja tak wciąż marzę, żeby ten chór funkcjonował cały rok na okrągło. I'm still dreaming that this choir will be able to be going year round. Może nasze marzenie się wreszcie spełni. Maybe our dreams will one day come true. Ale tym razem, w związku z tym, że kongres się zbliża, to chór przygotował się do tego. But this time, due to the fact that we've got Congress coming up, the choir has prepared for I this. chcemy dzisiaj uwielbić Pana pieśnią. And we want to praise God today with song. Ale to jeszcze nie jest koniec radości. But it's still not the end of the happiness. Dla niektórych to przypomnę, że jeszcze mamy lunch dzisiaj. I want to remind some that we've still got lunch today after church. Ja wiem, że się cieszycie z tego zawsze. I know everyone's always excited about that. Zatem to jest kolejny powód. That's another reason. I jeszcze jest jeden powód. There's another reason to be happy. I jeszcze troszkę, jeszcze tylko 2 tygodnie ponad i mamy kongres, który się rozpoczyna. 2 more weeks and we've got the beginning of our Congress, which is beginning. Nie zapomnijcie, to jest wydarzenie raz na 2 lata. Don't forget, this is a once every 2-year opportunity. Kongres Polonii Adwentystycznej. The Congress of the Polish Adventist Church here in Australia. Niektórzy nawet się ostatnio obudzili, że jest kongres. Some people just realized recently that there is a Congress. Wczoraj miałem telefon z Queensland. Yesterday I had a phone call from Queensland. Jeden brat telefonował do mnie, żeby zapytać, kiedy ten kongres jest. A brother called me up and said, when is this Congress happening? I powiedział, a jeszcze mogę obiady zamówić? And he asked, can I still order all my dinners? Popatrzcie, ja uśmiecham się, dlatego że to wszystko jest powodem naszej radości, jak wierzę. I'm smiling because all these reasons are reasons of happiness. Ale na koniec ostatni powód. And finally, for the last reason, Kiedy spotkaliśmy się z naszym worship committee, when we met with our worship committee, powiedziano mi, że dzisiejszy temat ma być dlaczego Jezus przyszedł na świat. I was told that today's theme is meant to be why Jesus came to this world. Kiedy tylko wiedziałem o temacie, to zacząłem się zastanawiać. As soon as I found out about the topic, the theme, I started to think. Oczywiście, że każdy z nas ma taką odpowiedź od razu, żeby odpowiedzieć i mieć spokój. Everyone always has a reply that we know that, just give that one standard reply and that's the end of it. Ale ja chciałbym wam powiedzieć troszeczkę więcej, bo to w moim odczuciu wiąże się z tym, o czym mówiliśmy przez cały listopad. But I want to tell you a little bit more about it because this, in my opinion, is something that ties in a lot more with what we're talking about in February. Tak a propos, teraz będzie egzamin. O czym mówiliśmy w listopadzie tutaj na tym miejscu, w Here's każdy a sabat? pop test. What we're talking about in February every Sabbath. November. November. That's my dates. I've got the weeks, I don't have the months. November, I'm sorry. November. What was the theme of all the sermons in November? O Duchu Świętym. Holy Spirit. To było tak przy okazji, tylko i to było tydzień temu, a to już był grudzień, a nie That listopad. was mentioned, that was a week ago, and that was December, that wasn't November. Siostra zapamiętała, to jest bardzo cenne, ale to było w grudniu, w listopadzie. Praktyczne chrześcijaństwo, oczywiście. Practical Christianity. Jak sądzicie, kochani, czy przyjście Jezusa na ten świat ma coś wspólnego z praktycznym chrześcijaństwem? Does the return of Jesus Christ onto this earth have something to do with practical Christianity? Zauważyłem, że wiele głów zaczęło przytakiwać. I've noticed that many heads started nodding, I macie rację. and you're correct. Pozwólcie zatem, że połączę te 2 tematy. Let me merge the two topics together. Bo chyba się nie pomylę, jeśli powiem, że Jezus wyszedł po to, aby nam pokazać, na czym chrześcijaństwo naprawdę polega. Because I don't think I'm wrong if I say that Jesus came to show us what Christianity is all about.
Bo na pewno nie przyszedł na ziemię po to, żeby ustanowić święto Bożego Narodzenia. Because he didn't come definitely to install the holiday of Christ's birth. Tym bardziej, że nigdy tego faktycznie nie zrobił. Because he never actually did that. Faktycznie nie jest żadną rzeczą złą, że pamiętamy, że się Jezus urodził, That's a fact. There's nothing wrong with that. We're remembering that Jesus was ale to born. nie był powód Jego przyjścia na świat. But that wasn't the point of him coming to this world. Na pewno, moi drodzy, nie przyszedł na świat po to, aby załatwić pewne sprawy, które miał bardzo ważne tutaj na tej ziemi. We know he didn't come to this world just to take care of a few business things and important things that he needed to take care of. Powiem wam jeszcze więcej. I'll W tell you moim some more. odczuciu Jezus wcale nie przyszedł na ten świat Jesus did not come to this world po to, żeby poprzez cuda uzdrawiania i poprzez niezwykłą naukę porwać ludzi do siebie i żeby Go tak podziwiali. through the miracles of that he performed and through the amazing teaching to sort of take people by force to believe in what he has to say. Nawet jeszcze coś dodajmy. Let me add a little bit more to that. Jezus na pewno nie przyszedł po to, aby przekonywać ludzi do nowej religii. He definitely didn't come to try and convert people to a new religion. Jeżeli coś chciał zrobić, to pokazać nam praktyczność If tej he wanted religii. to do something, he came here to show us the practicality. Ale of Christianity. najprostszą odpowiedzią byłoby przyszedł po to, aby nas zbawić. The most easy response is he came to save us. Czujecie się zbawieni? Do you feel saved? Czy tylko macie nadzieję na zbawienie? Or do you only have the hope of salvation? Na wszelki wypadek nie proszę o podnoszenie rąk. Just in case, I'm not going to ask you to raise your hands. Chcę wam powiedzieć, moi drodzy, że to, co jest tak bardzo dla nas istotne, to doświadczenie tego zbawienia, dla którego Jezus przyszedł. What's most important is for us to experience this salvation that Jesus came to give. No dobrze, jeśli przyszedł nas zbawić, to co to znaczy? If Jesus came to save us, then what does that actually mean? Przyszedł nas zbawić, to oznacza, że przyszedł nas zbawić, jak Słowo Boże mówi, od grzechu. Jesus came to save us. He came to save us from sin. Muszę tutaj sięgnąć od razu do tekstu, który był tekstem mojego nawrócenia. I have to now reach in and talk about a text which was the text of my conversion. To jest to jest list apostoła Pawła do Rzymian, 5 rozdział i 8 werset. Romans 5 verse 8. Wiecie, ja cytowałem ten tekst już mnóstwo razy, także powinniście go umieć na pamięć. I've been quoting this text many times, so we should know it by memory. Bóg zaleca swą miłość ku nam, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. But God demonstrates his own love toward us, that while we were still sinners, Christ died for us. Rozumiecie? Do we understand? Nie wtedy, kiedy staliśmy się już lepsi albo mniejszymi grzesznikami. Not when we've become better or we don't sin as much. Nie wtedy, kiedy już zasłużyliśmy sobie na Jego miłość, Not when we've already come and we've deserved his love, dlatego że na to nigdy nie zasłużyliśmy. because we're never deserving. We never deserve it. On umarł za nas w momencie, kiedy byliśmy w pełni grzesznikami. He died for us while we were complete sinners. Co oznacza, że nawet nam do głowy nie przyszło, żeby z tym grzechem zerwać. So it hasn't even occurred to us to try and break it off with this sin thing. Kiedy nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, kim jest ten Jezus i na czym polega Jego misja. And we don't even realize who was Jesus and what he's all about. Ten tekst wywrócił całe moje życie do góry nogami. This text completely turned my life upside down. Kiedy zrozumiałem nagle, że Jezus dokonał czegoś, nie licząc na żadną z mojej strony poprawę i dopiero wtedy coś zrobię, When I realized that Jesus does not expect anything it's not with the expectation of something for me to fix something, he came for me. wtedy momentalnie wszystko się zmieniło. That's when everything instantaneously changed for me. W końcu przypomnę wam inny tekst słowa Jezusa, który wypowiedział do Nikodema. Then there's another text which he also told, I'll remind you of the text he spoke to Nicodemus. Jeśli chcecie, możecie ze mną razem to mówić. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, whosoever believes in him should not die but have everlasting life. Ale wiecie, Jezus nie tylko przyszedł po to, aby nas zbawić od grzechu. Jesus didn't come and just to save us from sin. No bo jak nas zbawił od grzechu, jesteśmy bezgrzeszni i co, tak nas zostawił? Because if he came and he saved us from sin and then that's it, he just left us. On przyszedł, aby zbawić nas do wieczności. He came to save us into eternity. Wieczności, która zaczyna się dzisiaj. Eternity which starts today. Jezus przyszedł po to, aby nas przekonać, że ta wieczność, którą obiecał, już może być doświadczana przez Jesus nas came to teraz. convince us that this eternity that he is offering is available for us now, today. Pamiętacie Jego słowa z Ewangelii Jana zapisane w 14 rozdziale? Remember his words in John chapter 14?
Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Let not your heart be troubled. Believe in God, believe in me also. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. Idę przygotować wam miejsce. I go and prepare a place for you. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i zabiorę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. And if I go and prepare a place for you, I will return and take you to be with me, that there where I am, you may be with me also. Tak więc powiedzcie mi, że to nie jest praktyczne chrześcijaństwo. Tell me that this isn't practical Christianity. Tak, Jezus przyszedł po to, aby nam pokazać, na czym praktyka tego chrześcijaństwa polega. Jesus came to show us what this practical Christianity is all about. Z jednej strony na pozbyciu się grzechu i odcięcia się od grzechu. One thing is getting completely rid of sin and being cut off from sin. To tak dobrze nam nie wychodzi. That doesn't always work out well for us. Ale dzięki Bogu troszkę lepiej z każdym dniem. Thank God that it's just progressively, slowly getting better. Ale na tym, aby nam pokazać, że wieczność już może być But doświadczana. it's also to show us that eternity can be achieved already now. Jezus faktycznie pokazał, że praktyczne chrześcijaństwo nie sprowadza się jedynie do zachowywania przepisów. Jesus came to show that practical Christianity is not about just coming and following the letter of the law. Chciał nam pokazać, że praktyczne chrześcijaństwo polega jedynie na łączności z Nim. That practical Christianity was solely reliant on a connection with Him. Ale jest drugi powód, nie oprócz tego, żeby nas zbawić, dla którego Jezus przyszedł There's na a świat. second reason, though, that there is that Christ came to save us. Po to, aby dać nam przykład, jak to się robi. To give us an example of how to do this. Wiecie, nie ma żadnego przykładu, jeżeli na to nie patrzymy, czy na kogoś nie patrzymy, aby można kogoś naśladować. There's no example if you can't actually follow someone or copy someone in something. Opowiadałem wam kiedyś już tutaj historię, jak to pewien aktor polski, który wyspecjalizował się w parodiowaniu innych ludzi, opowiadał w wywiadzie, jak to robi. I was telling you before a story about a Polish actor who was very talented and worked his craft in impersonating other people, and he was giving an interview how he actually does this. Powiedział to, że pierwsze obserwuje na filmie, jak dana osoba chodzi, jak się porusza, jak gestykuluje. He first observes in film how those people move, how they walk, their mannerisms, their actions. A potem godzinami, przez całe tygodnie słucha tylko nagrań głosu tej osoby, żeby tembr głosu swojego dostosować do jej głosu. And then after that, he listens for hours, for weeks, to nothing but the voice of that person he's going to be impersonating, to be able to match that voice exactly. Tak więc, moi drodzy, wtedy dopiero potrafi naśladować kogoś. Then he is able to properly impersonate or copy someone. A nam się czasami wydaje, że potrafimy naśladować Jezusa, przy czym ani na Niego nie patrzymy, ani Go nie słuchamy. We seem to think that we can sometimes impersonate or copy Christ when we neither look at him nor follow him. Tak więc przyszedł nam pokazać praktykę. So he came to actually show us this practicality. W czym? In what? Po pierwsze, przyszedł dać nam przykład życia pełnego współczucia. He came to show us a life full of compassion. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, czy nasze życie jest tak nastawione z wszystkimi receptorami na współczucie dla innych? Is our life, do we have all of our receptors, our senses that are directed towards others, that are targeting full of compassion? Chciałbym się z wami podzielić jedną rzeczą, którą jej sam doświadczyłem kiedyś odwiedzając Jerozolimę. I want to share with you one thing that I once discovered for myself when I was visiting Jerusalem. To było bardzo dziwne, dlatego że nigdy w życiu nie spotkałem się z taką ilością ludzi niewidomych. It was strange because never in my life had I met so many blind people. Ja wiem o tym, że bywają ludzie, którzy utracili wzrok, ja także częściowo, ale aż tylu naraz. I know that there are people who exist who are blind, you know, myself I'm partially also, but so many people in the one spot, in the one time. Mnóstwo ludzi wzdłuż tych wąskich uliczek Jerozolimy, kiedy szedłem w kierunku ściany płaczu, wyciągało rękę, mówiąc wciąż to magiczne słowo bakshish, bakshish. Many people, as they were walking in the narrow streets in Jerusalem, as I was walking along the Wailing Wall with their arms out, and they were saying the word bakshish. Wiecie, nie spotkałem tego nigdy w takim stopniu. I've never met this to that degree anywhere. I wtedy właśnie przyszła refleksja do mojej pamięci, do mojej głowy. Then a reflection occurred to me. Pomyślałem wtedy, gdybym to nie ja szedł, a Jezus szedł tędy, Then I thought, if this wasn't me walking here, but Jesus walking here, prawdopodobnie nikt nie pozostałby niewidomy.
I don't think anyone would have remained blind. Jezus nie potrafił przejść koło osoby potrzebującej, nie udzielając jej pomocy. Jesus wasn't able to walk past a person in need without actually helping them. Ale Jezus przyszedł także, aby dać nam przykład życia zwycięskiego. But Jesus also came to give us a life of victory. W czym Jezus był zwycięzcą? What was he victorious in? W cierpliwości, In patience, jak z nami. like with us. Pomyślcie na moment. Jesteśmy cierpliwymi ludźmi? Are we patient people? Prawdopodobnie mamy z tym problem, prawda? I know that we can have a problem with this, correct? Prawdopodobnie zanim coś się stanie, już zacisnęliśmy pięści w nerwach, dlaczego ktoś nie potrafi tego zrobić, czego oczekujemy. I know that we can, even before something happens, we can start getting fired up and our fists can clench and we're like, why isn't this happening the way it's meant to be happening? Był zwycięzcą w swoim życiu pełnym pokoju. He was victorious in his life that was full of peace. Zacytowałem wam przed chwilą tekst z 14 rozdziału Ewangelii Jana. Niechaj się nie trwoży serce wasze. We just said in John chapter 14, let not your heart be troubled. Jak można mówić takie słowa w momencie, kiedy idzie do ogrodu Getsemane, kiedy faktycznie jest świadomy, że będzie aresztowany i ukrzyżowany? How can you say that in the moments before he's going into the Garden of Gethsemane where he knows he's going to be arrested and crucified? A przecież w tym samym rozdziale 14 czytamy także słowa Jezusa: pokój mój daję wam. And in that same chapter 14, he says, my peace I give you. O, Jezus był także zwycięzcą w poszanowaniu tradycji. Jesus is also victorious in respecting tradition. Nie pomylimy się, kiedy nazwiemy Jezusa największym rewolucjonistą świata. We're not wrong when we say that Jesus was the world's greatest revolutionary. Ale jakaż to była dziwna rewolucja. But what a strange revolution. Jezus dokonywał zmian, które mógłby znacznie drastyczniej dokonywać. Robił je spokojnie. Caluteńki czas z cierpliwością i miłością. Jesus was making these enormous changes throughout his time with great peace and great patience. Pewien teolog innego wyznania chrześcijańskiego powiedział mi o tym, że Jezus przecież wprowadził tyle zmian. On także wprowadził, bo chciał wprowadzić niedzielę jako święto. A certain theologian from a different faith once said, Jesus is creating so many changes and so many things because he wanted to bring Sunday to be the holy day. Ja na to odezwałem się, ale nigdy tego nie zrobił. And I said, well, he never actually did that. Wręcz odwrotnie, uszanował sabat. He did quite the opposite. He respected, he honored Sabbath. Powiedziano mi, bo był Żydem. It was said because he was a Jew. Był, to prawda, He was, that's true. ale zrobił tyle rzeczy szokujących, tak więc sabat mógłby też zmienić, ale nie zmienił. But he did so many other things that were shocking. He could have changed Sabbath, but he didn't. Tak więc Jezus był także zwycięzcą w tym, że starał się realizować swoje pragnienia, które polegały na zbawianiu ludzi. Jesus was also victorious in things where he wanted to Satisfy his desires. satisfy his desires to save people. Thank you. Tak, Jezus starał się zbawiać ludzi. So Jesus tried to save people. Gdziekolwiek mógł, wychodził im naprzeciw. Anywhere he went and met people. Ale zwróćcie uwagę, nie zawsze zwycięstwo było tak spektakularne. But just keep in mind, victory was not always spectacular. Tak odebrali to uczniowie. That's how the disciples To było received it. zwycięstwo, że umierał na Golgocie, na krzyżu. That was victory, that he was dying on Golgotha on a cross. Chwała Bogu, to było zwycięstwo. Praise God that was the victory. Tak, moi drodzy, Jezus przyszedł na ten świat, aby dać nam przykład zwycięstwa. Jesus came to this world to give us the example of victory. Jezus przyszedł także na ten świat, aby dać nam przykład życia pełnego miłości. He also came to this world to give us an example of living a life full of love. Jezus robił to nie teoretycznie, ale praktycznie. Jesus wasn't doing this theoretically, but he was doing this practically. Czuję, że muszę podzielić się z wami jedną historią. I feel I have to share with you one story. Historia, która spowodowała, że w moich oczach pojawiły się łzy. A story which brought tears to my eyes. To było w Egipcie. This was in Egypt. Właśnie odwiedzałem dawną stolicę Egiptu, Tel El Amarna. I was once visiting an ancient suburb in Egypt called Tel El Amarna. W hotelu dano nam jeszcze wszystkim po jednym jabłku. In the hotel, we were all given one apple. Wychodząc z autokaru właśnie zagryzłem to jabłko, Getting out of the car, I took a bite of this apple. kiedy obok mnie pojawiła się mała dziewczynka. When next to me, a little girl
appeared. Po arabsku zwracała się do mnie, żebym jej dał jabłko. And in Arabic, she was asking me if I could give her the apple. Byłem zakłopotany, dlatego że ja już zacząłem je jeść. Ugryzione jabłko dawać komuś? It was a bit awkward for me because I had already started eating the apple. Like, do I give her an already started apple? Nie miałem drugiego jabłka, I didn't have a second apple, więc szedłem jakby mówiąc jej, że nie mam drugiego, co ci mam dać? but I was walking and I was, gesturing to her like, I don't have another apple. I don't have anything to give you. Ale ta dziewczynka konsekwentnie szła za mną cały czas, już wiele metrów. But this girl kept following me for many meters. Aż w pewnym momencie nie mogłem wytrzymać i podałem jej moje jabłko nadgryzione. So eventually, I just couldn't withstand, and I gave her my bitten apple. I kiedy zauważyłem radość w jej oczach, And when I saw the joy in her eyes, zdałem sobie sprawę, jak Jezus cieszył się, kiedy właśnie tak dawał innym. I realized that this is how Jesus felt when he was giving, when he was helping others, giving to others. Doskonale znacie 13 rozdział pierwszego listu Koryntian. We know 1 Corinthians chapter 13. Apostoł Paweł napisał o miłości tak wiele. Apostle Paul there has written lots about love. Napisał o tym, że miłość jest cierpliwa. Said that love is patient. Pisał, że miłość jest pełna życzliwości do innych. Love is kind towards others. Miłość jest pozbawiona zazdrości, dlatego że zawsze ufa. Love does not envy because it always trusts. Miłość nigdy nie jest pyszna, dumna, nie przechwala się. Love does not parade itself, is not proud, it's not boastful, Miłość nie jest bezwstydna. it's not shameless. Miłość nie wybucha gniewem, It doesn't explode in anger. nie pamięta złego, It doesn't remember wrongs. ale nie znosi niesprawiedliwości And it hates injustice i raduje się z prawdy. and rejoices in truth. To jest miłość. This is love. I taką miłość pokazał nam Jezus, kiedy był tutaj na ziemi. And this love Christ showed to us when he was here on earth. Faktycznie miłość ma wpływ na wszystko w naszym życiu. Love has an influence on everything in our lives. Ma wpływ na nasz uśmiech It's got an influence on our smile. lub na naszą powagę. It's got on our demeanor. Ma wpływ na nasze mówienie It's got an influence on our words we use, i czasami na nasze milczenie. and also it affects our silence that we have. Miłość ma wpływ na to, jak wyglądamy i jak się ubieramy. Love affects on how we dress, what the clothes we wear. Miłość ma wpływ na nasz stosunek do ludzi Love affects our relationship, our outlook towards others, i ma wpływ na nasz stosunek do Boga. and it affects on our outlook and our view, stance on God. Ależ wam już nagadałem, dlaczego Jezus przyszedł na ten świat. I've talked a lot about why Christ came to this world. Powiecie teraz pewnie, no dobrze, to ładna teoria, jak to osiągnąć? You're saying now, cool, that's a great theory. How can we actually achieve this? Można to osiągnąć tylko przez autentyzm naszego chrześcijaństwa. We can only achieve this by having authentic Christianity. Zapamiętajcie to słowo, autentyzm. Remember that word, authenticity. Chciałbym posłużyć się tutaj ciekawym przykładem, który opisał ewangelista Marek w 10 rozdziale. I'd like to give an example from the book of Mark, chapter 10. W 10 rozdziale jest opisana historia uzdrowienia pewnego ślepego człowieka o imieniu Bartymeusz. In Mark chapter 10, there's a certain story about the blind man Bartimaeus. Pozwólcie, że przeczytam w tej chwili 46 i 7 werset. Let me read the 46th and 47th verse. I przyszli do Jericha, a gdy wychodził z Jericha, on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Verse 46 and 47. Now they came to Jericho. As he went out to Jericho with his disciples and a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. And when he had heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. Kim był Bartymeusz? Who was Bartimaeus? Faktycznie nie wiemy, wiemy tylko, że był ślepym żebrakiem. We don't know much about him. We just know that he was a blind beggar. Ale Bartymeusz faktycznie to, co jako ślepy człowiek potrafił zdobyć, jakieś informacje, wiedział, co z tym zrobić. But Bartimaeus, though he was blind, he could gather the information that he needed to gather, and he knew what to do with it.
Zatem użył to, co miał. So that's why he used what he had, what he could. A wiecie, co miał? Miał słuch i głos. And we knew what he had. He had his hearing and he had his speech. Usłyszał, że zbliża się Jezus, ten cudotwórca, ten fantastyczny Jezus, który dokonuje wielu rzeczy. He heard that there's this Jesus was coming along, this amazing person who was doing amazing miracles and things. I usłyszał równocześnie, że ten Jezus może jemu dopomóc. And he also heard that this Jesus can help him. Więc zaczął używać głosu. So he started to use his voice. Próbujecie sobie w tej chwili uzmysłowić całą sytuację, całą scenerię? Are you trying to piece together the whole picture, the whole scenario, what's happening here? Wszyscy idą tłumnie za Jezusem z podziwem, żeby tylko Go dojrzeć, żeby Go tylko zobaczyć i wszyscy z tym takim pełnym swoim wow idą za There's a Jezusem. huge crowd following Jesus. Everyone just wanting to catch a glimpse of Jesus. Everyone just in a sense of awe of wow that it's Jesus, just following him. I nagle znajduje się jakiś człowiek na obrzeżu, który zaczyna wrzeszczeć. And all of a sudden on the sideline, there's this guy who just starts yelling. Nie czekał, aż ktokolwiek zrozumie jego sytuację. He didn't wait until people understood his situation, his Zaczyna circumstances. wołać za Jezusem na cały głos. He started yelling after Jesus at his full voice. Jezusie, synu Dawida. Jesus, son of David. To znaczyło wiele w tamtych czasach. This meant a lot back in those days. No bo faktycznie, wiecie, to nie bardzo pasowało. Because we know it didn't really match for those times. Dawid już 1000 lat nie żył. David was already dead for 1,000 years. Jakiego Dawida był synem Jezus? So what David was this Jesus the son of? Plotki niektórych złośliwych ludzi mówili, że jest to syn Józefa, albo właśnie nie Józefa, a powinien być Józefa. There was gossip and talk of that he was the son of Joseph, but he wasn't the son of Joseph, but he was. Ale Bartymeusz na to nie zwracał uwagi. But Bartimaeus didn't pay attention to this. Jezusie, synu Dawida, pomóż mi! Jesus, son of David, help me. Widzicie siebie w tej sytuacji? Can you see yourselves in this situation? Potrafilibyście tak samo? We act in the same way. Nigdy nie pozwólcie, aby pycha i użalanie się nad sobą było, czy nawet niewiedza, przeszkodziły wam w przyjściu do Jezusa. Never let self-pity or lack of knowledge or anything prevent you from coming to Christ. Jeden z amerykańskich pisarzy, Oliver Wendell Holmes, powiedział takie bardzo mądre słowa. An American author, Oliver Holmes, he said these wonderful words. Ważną rzeczą nie jest w takim stopniu to, gdzie stoimy, ile w jakim kierunku zmierzamy. The most important thing is on what step, I think it's talking about a staircase, what step we're standing on, but it's what direction we are facing. Bardzo mądre zdanie. It's a very, very wise statement. Idziesz za Jezusem? Are we going after Jesus? Starasz się wołać za Nim, Panie, Ty mi możesz dopomóc, pomóż mi. Are we calling after him? God, you can help me please. Posłuchajcie dalszych tekstów. Let's listen to some further texts. 48 wiersz i dalej. I gromiło go wielu, aby milczał. A on tym więcej wołał, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu, ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus odezwawszy się rzekł, co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu, mistrzu, abym przejrzał. Verses 47. And when he heard that it was Jesus, Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of Nazareth, have mercy on me. Then many warned him to be quiet, but he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. So Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, Be of good cheer, rise, he is calling you. And throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. So Jesus answered and said to him, What do you want me to do for you? The blind man said to him, Rabboni, that I may receive my sight. Wyobraźcie sobie teraz tę sytuację. Could you imagine now this circumstance, this situation? Bartymeusz modli się o pomoc, ale jak się modli? Bartimaeus is praying for help, but how is he praying? Nie ustępuje ani na moment i nic go nie zatrzyma. He's not stepping back. Even for a moment, nothing's going to stop him. Popatrzcie, jak reagują ludzie. How are people reacting? Prawdopodobnie tak samo, jak my reagujemy, jeżeli ktoś przeszkadza nam w czymś, co my chcemy słyszeć. Probably the same way that we'd react when other people interrupt us when there's things that we want to hear. Wiecie, jaka to jest reakcja? You know what that reaction is. Cicho, cicho, przestań trzeszczeć. Be quiet, stop carrying on.
Wszelkie służby porządkowe od razu by się nami zajęły. All these people that would have just straight away jumped on him or on whoever it is I ludzie making that sound. dokładnie to wtedy zaczęli robić. And people were doing that exact thing to him. Ale on nie ustawał. But he didn't let up. Jezus usłyszał jego głos. Jesus heard his voice. Prawdopodobnie słyszał już wcześniej, ale znów zrobił test dla ludzi. Most likely he heard his voice earlier, but he again made a test for people. To ludzie byli gotowi przegonić Bartymeusza, ale Jezus chciał mu pomóc. People were willing to sort of shoo through Bartimaeus, but Jesus wanted to help him. Jezus mówi, przywołajcie go tutaj. Jesus said, call him over to me. Jaka zmiana następuje u ludzi od razu. What a change came across people Mówią do instantly. Bartymeusza, ufaj, idź do niego. They just said to him, be of good cheer, go to him. Bartymeusz, jak czytaliśmy przed chwilą, porwał się z miejsca, zrzucił swój płaszcz i przyszedł do Jezusa. And in verse 50 it says, and throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. Potraficie sobie wyobrazić Bartymeusza idącego do Jezusa wtedy? Could you imagine Bartimaeus at that time walking towards Jesus? Wyciągnięte ręce, idący trochę niezgrabnie i szukający, gdzie ten Jezus jest. Arms are outstretched, walking a little bit awkwardly, wondering, where is this Jesus? A kiedy znajdziesz się przed samym Jezusem, Jezus stawia mu pytanie, ty, Bartymeuszu, musisz sam zdefiniować swoją potrzebę. And when he came to Jesus, basically he stood in front of Jesus and was, you Bartimaeus, you have to make known your own need. Co chcesz, abym ci uczynił? What do you want me to do for you? Bartymeusz już nie krzyczy więcej. Bartimaeus is not shouting anymore. Prawdopodobnie delikatnym głosem, jeszcze bardziej błagalnym mówi, Panie, abym przejrzał. Most likely in a very delicate and very meek voice, he would have said, Lord, that I might receive my sight. Wiecie, ktoś kiedyś napisał takie jedno ciekawe zdanie. Someone once wrote down this one interesting statement. Nikt nie jest pokonany tak długo, póki sam nie uzna klęski za rzeczywistość. No one is defeated as long as you are. No one is defeated as long as Klensky. Failure. As his failure. As his, no one is defeated as his failure is accepted as a reality. Until his failure is accepted as a reality, no one is defeated. My musimy sami zdać sobie sprawę z tego, że albo przegraliśmy, albo wciąż jest szansa. We need to realize for ourselves that either when we've lost or when there's still a chance. Ilu z was wierzy w to, że szansa na zwycięstwo z Jezusem jest zawsze? How many of us believe that the chance for victory with Jesus Christ is always, is guaranteed? O tak, teraz czekam na wasze ręce. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I'm waiting for your hands, absolutely. Esterko, ty wiesz o tym, że jest. Jest jeszcze jeden krótki tekst tej historii. There's one more short text for this story. Wtedy rzekł mu Jezus, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. In verse 52, the last text of the story says, Then Jesus said to him, Go your way, your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. Od razu odzyskał wzrok. He immediately received his sight. Albert Schweitzer powiedział kiedyś takie zdanie. Albert Schweitzer said the following statement. Przykład nie jest główną rzeczą, przez którą mamy wpływ na innych. Example isn't the main way that we can have influence on others. Jest jedyną rzeczą. It's the only way. Jaki przykład dajemy innym? What example are we giving others? Niszcząc ich, Destroying them czy pomagając im? or helping them? Krytykując ich, Criticizing them? czy starając się dobrą opinię wygłaszać? Or are we trying to bring off a good word, a good opinion about them? Jaki przykład dajemy innym ludziom? What examples are we giving other people? Pisząc anonim na kogoś? Anonim. Writing anonymously about people, bad things? Czy być może wspierając daną osobę, żeby się nie załamała? Or are we helping and building up another person so that they don't break? Droga Jezusa stała się drogą Bartymeusza. The road of Jesus became the road of Bartimaeus W taki autentyczny sposób. in this authentic way. Może powinniśmy podejść do Bartymeusza dzisiaj Maybe we should go to Bartimaeus today
i powiedzieć: Bartymeuszu, czy jest obok Ciebie jeszcze miejsce i dla mnie? And to say, Bartimaeus, is there a spot next to you that's available for me? Bo moim marzeniem jest także być autentycznym chrześcijaninem. Because my dream is also to be an authentic Christian. Wiecie, po co Jezus przyszedł na ten świat? Do we know why Jesus came to this world? Aby dać nam przykład. To give us an example. Aby pokazać, na czym polega życie To chrześcijańskie. show us what the Christian life is all about. I tego życzę Wam z całego serca. Idźmy za przykładem. And that, I wish you with all of my heart, follow that example. Niech Bóg Wam błogosławi. May God bless you. Amen. Amen.